And here we are, we're in Warsaw. We're at the Expo Center on the Praga side of the city, of the river. And we are with Zbigniew Bogusz, who's in charge of the operations here, where 1,000 refugees typically stay here for the night, every night, on average. And we're 250,000, as of 2 months ago, the number was at 250,000 of people had passed through the doors here. I think all of that is correct. That's what we were told earlier today. And so the function of this video is two things. One is to highlight that the crisis is not over. In fact, the funding that is needed to keep this center going, the $30,000 per day that's needed for food and shelter for 1,000 people with 100 fresh arrivals on an average day, will run out at the end of August. And that means that operations would have to shut down. So the first thing is a very clear ask. I guess in the comments, if I have permission to post this, we can put the website where donations can be made. If you know somebody else who might be willing to make a donation of any kind, we invite you to share that widely, because we just took a tour and it's still a very real crisis with 100 people on average still arriving that need all kinds of help, including psychological, health, etc. And because the purpose of this channel is to share some takeaways and lessons of entrepreneurship in difficult situations. Pan Zbigniew, I'll translate in a second. Pan Zbigniew, dzięki jeszcze raz na czas inwestowany w tym. Najważniejsze, już reklamowałem to, że pomoc jest potrzebna. A teraz, jeżeli Pan chce przekazać, co Pan nauczył się jak funkcjonować w takiej sytuacji, gdzie musisz w kryzysu wymyślić rozwiązanie, jakie rada Pan ma dla innych? Nie bać się, nie bać się. Nie można się bać pomagać. Trzeba na tyle mieć w sobie odwagi nie tylko dla siebie, ale żeby pomóc wielu innym ludziom, to tak jak my. My rozpoczęliśmy w jeden dzień, podjęliśmy decyzję i w następnym dniu mieliśmy 600 osób zakwaterowanych. To jest bardzo duże wyzwanie. Można przetłumaczyć? Tak. Okay, so the question was, what kind of advice does Mr. Bogusz have for anybody out there about managing a crisis? And the first very quick, simple answer was don't be afraid. And to be brave and to help. And within a day, when they decided to do something, they had already helped 600 people. Okay. I zaczynając od tego, doszliśmy do około 3,5 tysiąca osób, mieliśmy przez kilka miesięcy. Dzisiaj mamy tą ilość mniejszą, natomiast ta pomoc trwa, ale skończyło się finansowanie rządowe. 28 czerwca skończyło się finansowanie rządowe. Do dnia dzisiejszego finansujemy to ze środków firmy, które były zaoszczędzone i na dzień dzisiejszy zostało nam 11 dni do końca miesiąca, gdzie w zasadzie musimy podjąć decyzję, że albo zamykamy, albo uzyskamy jakąkolwiek pomoc finansową, bo będziemy musieli 1000 osób wystawić na ulicę, w których osobach są osoby chore, są osoby niepełnosprawne na wózkach, 90-letnie i ponad 350 dzieci, może 400 nawet. W związku z tym... Można tłumaczyć? Tak. Government help has run up and it's ended. The private saved money has been used of the company, and private donors, also the private funding, including from World Central Kitchen, apparently will stop. And so in 11 days, this place has a capacity. They at times have had 3,500 people staying here for the night. It's right now averages about 1,000. That means in 11 days, at the end of August this year, these roughly 1,000 people will be put out on the street, and that includes people that have physical disabilities, traumatized individuals, children, people that need help. Do dnia dzisiejszego największą pomoc otrzymaliśmy od właśnie WCK, czyli World Central Kitchen. To jest fundacja amerykańska, która rzeczywiście nam bardzo pomogła i dzięki temu mogliśmy się do dzisiaj utrzymać. Środki, które nawet trafiały do nas od rządu, od wojewody, nie wystarczyłyby na utrzymanie obiektu do dnia dzisiejszego.
Także dzisiaj mamy, ten kryzys się zwiększył z uwagi na to, że mamy 30 musimy podjąć decyzję o tym, że obiekt jest zamknięty lub zostanie utrzymany. Jeżeli będziemy mieli szansę na pozyskanie jakichkolwiek środków na to, żeby obiekt utrzymać, to oczywiście jesteśmy za tym. Wiemy, że idzie kolejna fala uchodźców, wiemy, że będzie fala zimowa, wiemy, że będą przyjeżdżali do nas uchodźcy, którzy nie mają gdzie mieszkać, nie będą mieli gdzie się schronić jesienią i zimą i Polska będzie miała kolejną falę około 1 miliona do 2 milionów osób, które przyjadą ze względu na okres zimowy. I to jest więc zamykanie takiego obiektu, który ma szansę się utrzymać, a wszystkie dotychczasowe wizyty, które były rządowe, jak i ONZ, Czerwony Krzyż, UHCR, CR, prawda, i tak dalej, wszystkie określiły nasz obiekt jako wzorcowy nie tylko w Europie, ale powiedziały, że na świecie. To są słowa. Co to mówią? Tak, no, że jesteśmy najlepszym obiektem, najbardziej wzorcowo zorganizowanym, jaki można było, jaki oni mogli widzieć do tej pory. So to translate what Zbigniew just said, to roughly catch up, they're expecting between 1 to 2 million more additional refugees when the winter hits and when it gets cold. And they are thankful for the help they've received, but what makes this very painful, the decision to potentially shut down in 11 days, is that not only are they providing services that are indispensable, but they've been held up as a model. They've been talked about by others, whether it's people at World Central Kitchen, you said UNHCR and Red Cross, were some of the institutions that have visited, and the comments he's heard is that this is one of the best organized operations. It is a role model, and that's what makes it ironic that, well, as of this moment, if donations don't come through, it will be shut down in 11 days. So they're busy, they obviously have things to do. Wiemy, że macie obowiązki, musicie teraz domyślić następne kroki. Musimy wymyśleć nie tylko następne kroki, ale musimy przede wszystkim zabezpieczyć środki spożywcze, wyżywienie. I jeżeli będziemy mieli zapewnione wyżywienie, to kolejny miesiąc mamy szansę przetrwać. Jeżeli nie będziemy mieli środków finansowych na opłacenie wyżywienia, no to po prostu ludzie pierwszego staną przed faktem, że nie dostaną śniadania. All right, so last words about the needs is that if they can come up with, I think it was $10,000 a day is the food budget I was told earlier. If they have the money for the food, they could maybe keep the operation going, but that's the bare minimum to keep it going past September 1st, or really the end of August. Okay, ostatnie refleksje, ostatnie rzeczy, jeżeli ktoś... No, refleksja jest taka, że obiekt i nasza praca na dzień dzisiejszy możemy się pochwalić, bo tak to można było powiedzieć, przyjęła 45 000 ludzi i tyle było zarejestrowanych. Około 30-32 tysięcy zostało wydelegowanych za granicę i wyjechało fizycznie przez nas autobusami w różne kraje, do różnych fundacji i z konkretnym adresem pobytowym, gdzie dzisiaj mieszkają, mają spokój. Czy można przerwać? Bardzo przepraszam, bo muszę poprawić, co mówiłem po angielsku. I need to maybe make a correction if somebody is bilingual to something I said earlier. Oni mówili wcześniej, że 250 osób. Ale to przez nas przeszło, przenosowało, ale w sensie, że mieszkało tutaj, te mieszkali na stałe. 45 000. 45 000 osób u nas zostało do dzisiaj zameldowanych. Okay. Zameldowanych, czyli oficjalny adres używali tutaj. Oficjalny adres dostali tutaj, byli zarejestrowani. Z tego 32 000 wyjechało autobusami za granicę. Zostało wydanych około 1,5 miliona posiłków. 1,5 miliona posiłków. Okay, so to add to the numbers, a mistake was not made. It was 250,000 people have passed through, at least 250,000 people. And those numbers could actually be old numbers from several weeks ago. 250,000 meals have been offered, is that correct? And then 45,000 people have
use this as their official address, with 32,000 of those people being directed to opportunities for housing and to restart their lives as refugees elsewhere in Europe. What did I miss? No, you didn't Okay. miss anything. I just wanted to add Yeah. that when people are actually escaping from Ukraine, they're taking this like free trains or buses, Yep. and they're taking them to the centers like this. That's why some people just stayed here for a while. They weren't like living here for a long time. That's why Got the it. number is bigger than Yep. the number of people that were living. Yep. This is Ola, by the way, who we spoke to in March, and this is the PR team of this place. So Katarina and Anya from Ukraine, and Ola, with whom we spoke in March, who's part of the backstory of how we ended up here today. So thanks for the clarification that in these kinds of centers, people often move on very quickly to the next possible place to live and find shelter. But that explains the discrepancy between 250,000 people at least who've passed through, 45,000 who've used this as a semi-permanent address. Okay, i ostateczna refleksja, final reflections. No, czekamy na możliwość zdobycia jakiejkolwiek pomocy i ktokolwiek może, jeżeli może nam pomagać, to Dobra. Zapraszam. If you can help, your help is welcomed and appreciated. I czy pan jest ogólnie optymistą w tej sytuacji, czy pesymistyczne prawdopodobieństwo pół na pół? ja jestem zawsze optymistą i do ostatniej chwili będziemy walczyli. He answered the question that he's always an optimist, and until the last moment he'll continue to fight. So, with those words, kończymy z tymi słowami? No myślę, że tak, no bo Dobra. tylko można dopowiedzieć jeszcze informacyjnie, że łącznie 250 000 było noclegów, bo to tak trzeba powiedzieć. To jest duża cyfra, prawda? Okay. To jednak przespali 250. Okay. So Nie 250,000 to, że people. zarejestrowani, tylko przespali 250 000 nocy. I- tych, którzy tutaj przenocowali. Okay. So to further refine and correct the language, 250,000 people were not just registered, they did stay the night. 45,000 people registered, what's called zameldowanie, with an official address here. And the number 250,000 that you said that was several weeks ago, you already hit the 250,000 mark? 250,000, 250 osób, 1000 osób, to już parę tygodni temu. To więcej teraz, tak? W tym tygodniu po prostu przyjechały jeszcze 3 autobusy. Tak, Trzy autobusy, yeah. So we were just confirming the numbers and one more time emphasizing that buses continue to arrive. Okay, bardzo serdecznie w imieniu... to my dziękujemy i czekamy, jeżeli będzie jakaś szansa, zapraszamy do możliwości pomocy. Nie nam, tylko Ukrainie. Yeah, to emphasize, it's not helping, this is not self-interested, this is 100%, it's going to the people that need the help. And we have toured the facility today, and I can confirm firsthand about the quality. Jakość tutaj jest, cała operacja, jestem pod wrażeniem, it's very impressive. So, Dziękuję. okay, so with those words, dziękujemy Dziękuję. i sława Ukraina. Heroes. Heroям слава. Heroям слава.